Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Zuza. Zuza, mogę tak mówić? Czy jakby... Jasne. Zuza? Nie, może być Szoszana. Nie, Zuza może być. Okej. No i chcę powiedzieć w ogóle, że bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać, bo jestem Twoją wierną fanką na Instagramie. I w ogóle musicie koniecznie odwiedzić profil Zuzy, nazywa się Za dużo myślę, bo Zuzia w ogóle za dużo myśli i w sumie jakbym miała Cię tak zapytać, o czym jest Twój Instagram, to chyba ciężko by Ci było odpowiedzieć, bo jest to wszystkim. No właśnie chyba o tym, że za dużo myślę. Ale chciałam pogadać dlatego, że są na Twoim Instagramie też wątki na temat kultury żydowskiej i konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bardzo byłaś zresztą aktywna w czasach ostatniej wojny z Hamasem na ten temat na swoim Instagramie. Chciałam Cię zapytać, może zanim przejdziemy do tego trudnego tematu, jakim jest konflikt, bo myślę, że nasza rozmowa będzie się jednak trochę różniła od dużej części, o ile nie większości narracji, które są na temat tego konfliktu w internecie i gdzieś tam w mainstreamowych mediach. To może zaczniemy od tego, dlaczego się interesujesz kulturą żydowską i dlaczego interesujesz się Izraelem? To jest bardzo długa historia. Tak naprawdę lubię mówić, że zaczęła się jak miałam jakieś 5 lat i ciocia wzięła mnie podczas wakacji nad morzem do obozu koncentracyjnego Stutthof. Dużo ludzi się dziwi, że takie małe dziecko w obozie koncentracyjnym w muzeum, no jednak poświęconemu poważnemu i drastycznemu tematowi, historii, i czy nie miała jakiejś traumy po tym i tak dalej, a ja zupełnie nie miałam i właśnie mam wrażenie, że jako dziecko tak bardzo po dziecięcemu i naturalnie dosyć to przyjęłam. I właśnie utkwiła mi w pamięci lalka jakiejś żydowskiej dziewczynki, która była w gablocie, i ta lalka była dla mnie jakimś takim symbolem połączenia i pozwalała mi empatyzować z tą dziewczynką. I przez tą wizytę w tym obozie Stutthof wydaje mi się, że ten wątek żydowski gdzieś tam ze mną przetrwał przez kolejne lata, że ci Żydzi to już nie byli jacyś obcy i że w ogóle nie wiem, o czym mowa, tylko mimo że przez temat Holokaustu tak naprawdę, ale był mi już ten temat jakoś bliższy. I potem, jak już byłam starsza, chyba w wieku tam kilkunastu lat, zaczęłam się interesować historią Żydów w Polsce i czy ci Żydzi w ogóle tutaj jeszcze są i co oni robią tak naprawdę, czy jeszcze jest judaizm w ogóle kultywowany w Polsce, bo nie znałam po prostu żadnych Żydów tak naprawdę, nawet takich nie kultywujących judaizmu. Mieszkam na Śląsku i szczerze mówiąc, no tutaj ta społeczność żydowska jest bardzo niewielka, zwłaszcza, nie wiem, w moim mieście nigdy ono nie było jakoś tam powiązane specjalnie z większą populacją żydowską nawet przed wojną, bo ja mieszkam w Siemianowicach Śląskich, no to powiedzmy w Katowicach była ta populacja, ale bardziej Żydów niemieckich, można powiedzieć, i takich bardziej sekularyzowanych, a z kolei z drugiej strony właśnie Czeladź, Będzin, no to były te jakby zupełnie inne klimaty, właśnie takie bardziej sztetlowe i tych Żydów religijnych, biedniejszych, takich bardziej wiejskich niż żyjących w mieście. Zeszłam z tematu zupełnie. Standard. No, w każdym razie to mnie popchnęło, żeby zacząć gdzieś tam grzebać i szukać, gdzie mogłabym mieć jakąś styczność z tym życiem żydowskim w Polsce i co ci Żydzi mówią, co robią. I zaczęłam po prostu w internecie, wtedy jeszcze w tamtych czasach Facebooka, nie wiem, chyba nie było albo nie był, chyba nie było nawet. To wtedy był czas forów internetowych, więc trafiłam tam na forum Jewish.org, potem właśnie forum Żydów Polskich, i na tym forum Żydów Polskich się zadomowiłam bardzo i do dzisiaj jestem członkiem redakcji, członkiem tam też administracji, gdzie to forum już w ogóle praktycznie nie istnieje w tej formie pierwotnej, tylko się przeniosło na Facebooka w zasadzie w zupełności. No i tam dosyć długo działałam.
Poznałam bardzo dużo ludzi właśnie i ze społeczności żydowskiej, i trochę ludzi mieszkających w Izraelu. No i to zainteresowanie Izraelem przyszło po prostu naturalnie, jakby siedząc, przebywając w tym środowisku. A co się stało, że podczas ostatniej wojny z Hamasem, która była chyba w maju, z tego co pamiętam, byłaś bardzo aktywna wtedy na Instagramie i twój Instagram, twoje stories, twoje relacje znacznie się różniły od większości relacji, którzy inni influencerzy publikowali w tamtym czasie. Zresztą publikowali też przed tą wojną z Hamasem ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co się stało, że zdecydowałaś się po pierwsze w ogóle zabrać głos? Z jaką reakcją to się spotkało i na co kładłaś nacisk w przeciwieństwie do innych influencerów w swoich stories? No i ja przede wszystkim od dłuższego czasu, no mniej więcej tak jak to moje zainteresowanie i się rozwijało, miałam kontakt dzięki też właśnie znajomościom z Żydami, z Izraelczykami, z nieco inną narracją niż można powiedzieć mainstreamowa, bo dla mnie mainstreamowa narracja to jest właśnie ta, która była taką bieżącą i główną narracją na Instagramie między innymi, ale moim zdaniem nie tylko tam. Która brzmi i jest taka bardzo zero-jedynkowa, że Tak. Izrael jest zły i jest jakby... Że Izrael jest agresorem, a Palestyna jest ofiarą i po prostu i na tym zakończmy i to jest właśnie zero-jedynkowe, tak jak mówisz, czarno-białe i nie ma tutaj w ogóle o czym dyskutować. Można powiedzieć oprawca, nie wiem, było tam bardzo dużo różnych inwektyw używanych, ale było właśnie to takie typowo czarno-białe, a moim zdaniem w ogóle tak nie jest i większość ludzi, którzy zajmują się tym konfliktem i którzy wiedzą więcej na temat historii tego regionu, no raczej się nie podpisze pod taką zero-jedynkową narracją, chyba że są bardzo mocno ideologicznie nastawieni. Ale większość historyków myślę, że by na pewno się nie podpisała, więc fakt, że krążyły wówczas właśnie na Instagramie, ale też na TikToku, chociaż ja akurat na TikToku rzadko kiedy bywam, ale widziałam też takie filmiki, właśnie infografiki, które mieszały notorycznie opinie z faktami, które przedstawiały właśnie opinie danych osób jako fakty. I najbardziej wkurzające w tym wszystkim jest to, że tam często było to przemieszane z faktami i one były faktami, były słuszne, ale w połączeniu z opinią już nie były, bo już zatracała się ta obiektywność faktu. I to jest bardzo trudne dla odróżnienia dla osób, które zupełnie nie wiedzą, o co w tym chodzi i które łatwo jest zmanipulować przez to, tak? Bo jeżeli słyszą z każdej strony właśnie jedną czarno-białą narrację, to zaczynają w to wierzyć. I ja zanim spotkałam się z jakby przedstawieniem tej historii od strony Izraela, ale mogę powiedzieć nie tylko tak naprawdę od strony Izraela, ale w ogóle z historią taką po prostu suchą, surową historią, no to też miałam takie postrzeganie tego konfliktu. Po prostu z mediów. I to nawet wtedy nie było jeszcze Instagrama, jak ja miałam takie postrzeganie tego konfliktu. Ja po prostu to czerpałam taką narrację z telewizji polskiej, z wiadomości, nie wiem, po prostu zewsząd, bo to tak wygląda, po prostu to tak wygląda, że jeżeli słyszymy, że tam Izrael zrzucił tutaj jakieś bomby, że znowu nalot, że są pokazane biedne dzieci palestyńskie, które cierpią, że są pokazani ranni, zabici ludzie, których jest więcej po stronie palestyńskiej i nie da się po prostu temu zaprzeczać, bo to by było zaprzeczanie faktom, co oczywiście też jest uzasadnione wieloma różnymi Idziemy do kwestiami. tego, tak. Też tak, mam na ten temat. ale no więc ludzie to interpretują w sposób oczywisty. No. A propos tych różnic w ofiarach, to też chcę do tego przejść później, bo to jest w ogóle taki bardzo złożony dla mnie wątek, ale myślę sobie, że po prostu z psychologicznego punktu widzenia zawsze bierzemy stronę słabszego. Tak. I niezależnie od tego, czy ten słabszy zaatakował pierwszy, to
summa summarum jest słabszy, więc bardziej z nim sympatyzujemy. Tak, i bardziej empatyzujemy też, nie? Tak, dokładnie. I a propos grafiki, to jedną z takich popularniejszych, bo mi też te grafiki się oczywiście wszędzie przewijały, było to, że to nie jest konflikt izraelsko-palestyński, bo on nie jest równy. Ciekawa jestem, jak ty na to patrzysz, chociaż oczywiście w dużej mierze znam twoje spojrzenie, no bo też zresztą podczas tego konfliktu, w którym, znaczy byłam tutaj, kiedy to się wszystko działo, więc byłam w środku tego wszystkiego. Przeglądałam twoje stories i one też bardzo mi pomagały. Wreszcie miałam okazję przeczytać narrację, która nie byłaby tak zero-jedynkowa, chociaż ty pisałaś, że nie masz dużych zasięgów. One też nie są małe, bo tam jest 15 000 osób. Natomiast no, ta narracja zero-jedynkowa, właśnie pokazująca Izrael, tak, ma dużo, dużo większe zasięgi i to jest już mainstream. Ja czułam się, że w ogóle się nie mogę przebić ze swoją narracją. Ty, chociaż masz dużo więcej obserwujących na Instagramie, też się tak czułaś. I z jaką reakcją twoich obserwujących się spotkałaś, kiedy publikowałaś takie, a nie inne treści? No bo pamiętam, właśnie mignęło mi w twoich stories, że nie wszyscy zareagowali na to z entuzjazmem, mówiąc delikatnie. Nie. No przede wszystkim tutaj jest, muszę tutaj oddać, że tak powiem, jedna z dużych, bardzo dużych influencerek o bardzo dużych zasięgach, która udostępniała narracje no typowo takie propalestyńskie, udostępniła też moją relację, bo ktoś jej też podesłał tą moją relację. To była jedyna relacja taka trochę z innej beczki, którą ona udostępniła. Oczywiście jakby w ogóle się nie utożsamiając z nią, ale udostępniła ją, że tak powiem, dla zasady, czy przez to, że widocznie więcej osób jej tą relację poleciło i no, nie można było powiedzieć, ta moja relacja było tam dużo faktów i było tam dużo omówień też tych infografik od strony właśnie faktów, co jest faktem, co jest opinią i tak dalej. Trochę takie dekonstruowanie trochę tych mitów narosłych wokół tego konfliktu. Więc przez to udostępniało ją również trochę osób, które się nie zgadzało nawet z nią, czy mówiło, że na przykład uważają, że kładę akcenty właśnie w złych miejscach, że się nie utożsamiają, ale udostępniają, bo jest tu rzeczywiście dużo wiedzy w tym. I ona również to zrobiła, co mocno poszerzyło zasięgi tej relacji. Także to akurat muszę jej oddać, ale no i tak nie mogła się równać zasięgi jej w porównaniu z masowym udostępnianiem takich prostych, trochę zakłamujących rzeczywistość grafik. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że dla mnie mobilizacją taką było to, że ja strasznie, ale to strasznie nie lubię w życiu i to nie tylko chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, ale w zasadzie o każdą sytuację, nie wiem, taką bardzo mocno polaryzującą społeczeństwo. Bardzo nie lubię takiego zero-jedynkowego przedstawiania i właśnie mieszania faktów i opinii i strasznie mi to zgrzyta i to jest coś, co mnie tak triggeruje, że ja po prostu muszę to skomentować i to było raz, że to był temat mi bliski, który od wielu lat tak naprawdę gdzieś tam przerabiałam na bieżąco i którym się zajmowałam od wielu lat, więc mogłam coś powiedzieć na ten temat i chciałam po prostu ludziom przedstawić trochę inny punkt widzenia, także tego tak nie trzeba postrzegać, jak te grafiki im sugerują i że prawda jest po prostu szara, a nie czarno-biała. I tak jest zazwyczaj. A z jaką reakcją się spotkałam? Z bardzo różnymi. Było oczywiście sporo komentarzy takich oburzonych, że właśnie zakłamuję, że Jesteś bezduszna? Tak, no było też parę takich hejtów typu antysemickiego, już spójrzmy prawdzie w oczy, no to były już takie po prostu inwektywy typowo antysemickie, ale na mnie to w ogóle nie robi wrażenia. Bardziej na mnie robią wrażenie takie właśnie komentarze,
agresywne, ale merytoryczne, czy bierno-agresywne, takie, że sugerujące, że właśnie jestem złym człowiekiem, ale że właśnie przedstawiam tą narrację w ten sposób, że jestem po złej stronie i chyba się mało znam jednak na tym i bazujące jednak na jakiejś tam wiedzy. To bardziej to mnie ruszało, bo ja na przykład wchodziłam w dyskusję prywatną z takimi osobami i coś im próbowałam przekazać, ale potem okazywało się, że to i tak było na marne, bo one i tak mają takie ugruntowane poglądy i tego tak naprawdę nie chcą słuchać, nie chcą wiedzieć, więc jak się potem okazywało, wchodzenie w te dyskusje z każdym było bezowocne. Być może parę osób się udało trochę przekonać, czy pokazać inną stronę, ale też po prostu doszłam do wniosku, że nie ma sensu z każdym dyskutować i na pewno sporo osób też odeszło wtedy, obraziło się i tak dalej, ale jednak więcej osób przyszło też, żeby czegoś się dowiedzieć. Także zdecydowanie wtedy był duży przyrost obserwatorów, po prostu zainteresowanych stricte tym konfliktem. Także było to trudne, było to wyczerpujące na pewno psychicznie, bo ja poświęciłam dobrych kilka dni na to, żeby to wszystko komentować i jakoś przybliżyć ten konflikt w taki prosty sposób. No i trzeba było po prostu mieć, jakby to powiedzieć, twardy tyłek, żeby po prostu się tak nie przejmować, jeżeli ktoś tam chciał mi coś przykrego napisać. Właśnie jeszcze chciałam o tym pogadać, o tej infografice. Dlaczego to jest konflikt? Bo właśnie jest ta słynna infografika, to nie jest konflikt, jest zły i dobry i jest to nierówne, więc to nie jest konflikt. Jak byś się do tego odniosła? Znaczy, no dla mnie to jest po prostu typowy konflikt i dla mnie to jest absurdalne twierdzić, że to nie jest konflikt, dlatego że ktoś jest teraz silniejszy, a ktoś słabszy, bo tak naprawdę jak Izrael powstał, no to miał wokół siebie i w sumie nadal ma po prostu same państwa arabskie, i to wielkie państwa arabskie, które go otaczają i przedstawianie tej sytuacji, że to jest tylko Izrael kontra autonomia palestyńska, to jest, no, to nie jest prawda, bo owszem, no Izrael też jest wspierany na przykład przez Stany Zjednoczone, ale no ta autonomia palestyńska jest wspierana finansowo również i zbrojona przez państwa arabskie i o tym w ogóle jakby te osoby, które przedstawiają tą narrację propalestyńską, w ogóle nie wspominają. I to mnie też wkurza, bo mnie dużo osób zarzucało, że bo ja kładę jakby nacisk, kładę akcenty na rzeczy czy na aspekty, o których tamta strona nie mówi, żeby poniekąd przedstawić rację Izraela, czy to, że to nie jest takie czarno-białe, mimo wszystko siliłam się w tym na jakiś obiektywizm, to znaczy pisałam o tym, że ja na przykład nie popieram polityki Izraela aktualnej, chociażby jeśli chodzi o nielegalne osadnictwo i tak dalej. I no masę rzeczy tam starałam się ująć, żeby nie było, że ja po prostu idę tutaj tylko za tym Izraelem, po prostu mam klapki na oczach i nic nie widzę. Natomiast nie wiem, czy tamtej stronie ktoś to zarzucał, że tam jest to zdecydowanie bardziej czarno-białe, a ja się chociaż silę na ten obiektywizm. Poza tym mówię, ktoś musi pokazać to od innej strony, no bo jeżeli nie pokaże, no to będzie tylko i wyłącznie ta narracja, więc ja kładłam akcenty na rzeczy, o których tamta strona w ogóle nie wspominała, bo im to było niewygodne, bo to w tym momencie zaburzało tą właśnie czarno-białą narrację, nie? Więc dla mnie konflikt jest przede wszystkim o ziemię i o to, że dwa narody w tym momencie, bo jednak naród palestyński istnieje, chociaż w czasach, kiedy powstawał Izrael i miała powstać Palestyna jako osobny kraj, bo miała powstać, tylko jakby Arabowie po prostu nie wyrazili na to zgody, bo nie wyrazili zgody na powstanie Izraela. Oni chcieli tylko, żeby był ich kraj, w przeciwieństwie do Izraela, który chciał, żeby były dwa kraje. Znaczy, godził się na to, tak? No i co? No i po prostu konflikt jest dla mnie o ziemię przede wszystkim i o to, że dwa narody uznają ją za swoją ojczyznę i tutaj jest
pies pogrzebany. I to jest całe sedno tak naprawdę, gdzie narosła masa innych jeszcze rzeczy, no ale to jest jakby to jądro tego konfliktu. Więc i to jest konflikt po prostu, nie wiem, no dla mnie jest absurdalne mówić, że nie jest. Znaczy ja nie rozumiem w ogóle też tego, że, takiego pojęcia, że to nie jest konflikt, bo jest nierówny. Wydaje mi się, że mało który konflikt kiedykolwiek jest równy i nie jest zasadą, że tylko wtedy, kiedy obie strony są sobie równe, to jest to konflikt. Tak jak mówię, moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. Zazwyczaj konflikty nie są równe. Co do tej narracji, zarzucano ci często, że jest jednostronna, nieobiektywna i tak dalej. Tylko to też jest coś takiego, co mnie mocno zastanawia, bo kiedy przez lata narracja właśnie ta mainstreamowa jest bardzo jednostronna i bardzo nieobiektywna i pokazuje tylko tę stronę palestyńską, to tym osobom nikt nie zarzuca, że przedstawiają tylko jedną stronę medalu. To mnie właśnie też rozwalało, że wobec mnie takie zarzuty były, natomiast te same osoby, które miały do mnie takie zarzuty, udostępniały po prostu nałogowo te wszystkie infografiki, które były totalnie manipulanckie i zero-jedynkowe. Więc to są podwójne standardy po prostu. Co ciekawe, były też osoby, które uważały, że w ogóle ta mainstreamowa narracja jest proizraelska, że właśnie to mnie bardzo zaskoczyło, jakby skąd, nawet pytałam się tych osób, w sensie, żeby podały przykład, bo ja nie widzę tego za bardzo, może jakieś tam pojedyncze artykuły gdzieś się pojawiają w jakichś tam mediach, nie wiem, na Onecie, czy nie wiem, w jakichś innych portalach internetowych, jakieś pojedyncze artykuły bardziej obiektywne, ale generalnie dla mnie narracja w ogóle w mediach nigdy nie jest proizraelska. Jestem bardzo wyczulona na to. Ja zawsze zwracam uwagę na język, którym opowiadają o tym konflikcie i zawsze mnie coś wkurzało w tym języku, w sensie, że właśnie był już w jakiś sposób nacechowany i ukierunkowany na to, żeby jakoś to przedstawić konkretnie w kontekście. Więc to mnie bardzo zdziwiło, ale pojawiały się też takie osoby, które twierdziły, że przecież właśnie ta instagramowa narracja propalestyńska to jest wymierzona przeciwko mainstreamowej. Nie wiem, jakby to nie mój świat. Ja wyrosłam w świecie właśnie, gdzie miałam przekonanie o Palestynie ciemiężonej przez Izrael i dla mnie ta narracja jest mainstreamowa od wielu, wielu lat. Od kilkudziesięciu, co najmniej, być może od początku tak naprawdę tego konfliktu. Chcę też zaznaczyć takie historyczne fakty dla widzów, bo wielu z nich może tego nie wiedzieć. Ty też o tym pisałaś w swoich relacjach. Jak powstał Izrael? Nie, spoko, daty to wiesz. Ja tutaj w ogóle też mam przygotowane notatki, jakby co, także mam podporę, bo sama z historii, zwłaszcza z datami mam zawsze problem. Ale chcę się odnieść do takiego najczęstszego argumentu, że był sobie kraj Palestyna, który został zagarnięty przez Izraelczyków. Co w tym stwierdzeniu jest prawdą, a co nie? No, przede wszystkim w ogóle takie grafiki się pojawiają, one są bardzo popularne, że jest właśnie Palestyna w kształcie współczesnego Izraela, zielona i potem zasiedlana przez kolejne lata przez właśnie Żydów i na koniec jest Izraelem, po prostu już Palestyny nie ma, tylko jest Izrael. No i to jest oczywiście manipulacja, bo tak jak mówisz, nie było państwa Palestyna, kiedy powstawało państwo Izrael, miało powstać państwo arabskie i państwo żydowskie w tym samym czasie, ale Arabowie się na to nie zgodzili, bo oni nie chcieli po prostu tam od początku państwa żydowskiego. No i skończyło się to wojną i tym, że Żydzi wygrali. I Palestyna istniała oczywiście, ale jako kraina geograficzna. Co ciekawe, jak Żydzi planowali w ogóle aliję, czyli te imigracje do Izraela kolejne i w ogóle planowali, tak naprawdę powstał ten ruch syjonistyczny i plan powrotu tak naprawdę na tereny dzisiejszego Izraela, bo to były tereny historycznie związane, to trzeba też właśnie
zaznaczyć, że to były tereny historycznie związane z Żydami i że nie było w dziejach historii takiego momentu, żeby nie było Żydów na tym terenie. Od czasów biblijnych na pewno cały czas tam społeczność żydowska była na tych ziemiach, tylko była bardzo mała, tak, bo podczas tych wszystkich konfliktów no Żydzi po prostu też się stamtąd wynieśli w większości. Więc ustalmy fakty, że na terenie krainy geograficznej zwanej Palestyną był w tamtym czasie, kiedy miały powstać dwa państwa żydowskie i arabskie na mocy rezolucji ONZ, mandat brytyjski. Żeby dokładnie wyjaśnić, co próbuje przekazać Zuza, kilka faktów historycznych. Palestyna, wchodząca do 1917 roku w skład Imperium Osmańskiego, została zdobyta przez siły brytyjskie podczas I wojny światowej. Rada Ligi Narodów oficjalnie przyznała Wielkiej Brytanii mandat Palestyny. Brytyjczycy w 1917 roku zapowiedzieli w deklaracji Balfoura przekazanie terytorium Palestyny Żydom, którzy od wieków żyli w diasporze. Sprzeciwiała się temu ludność arabska, wśród której zaczęły narastać antyżydowskie nastroje. W 1947 roku ONZ przedstawił projekt podziału Palestyny na dwa osobne kraje – państwo żydowskie i państwo arabskie. Żydzi zgodzili się na ten podział, podczas gdy Arabowie nie zgodzili się na powstanie państwa żydowskiego i 4 arabskie kraje zaatakowały Izrael, aby go na wstępie jego istnienia zlikwidować. Wojna skończyła się wygraną dla Izraela. Czyli tak naprawdę no, ludy arabskie zamieszkiwały te terytoria, ale to nie był w ogóle w tamtym czasie naród, który się utożsamiał jako Palestyńczycy stricte. Ta tożsamość narodowa dopiero się tak naprawdę zaczęła tworzyć, można powiedzieć, w opozycji na pojawienie się Żydów na tym terytorium. Oczywiście ta ludność była związana, była w dużej mierze ludność koczownicza, ale związana z tymi terytoriami. Więc tak jak mówię, ta tożsamość narodowa jest stosunkowo świeża w opozycji do żydowskiej, co z drugiej strony dla mnie nie jest argumentem na to, żeby jakoś jej uwłaczać w tym momencie, skoro ona już jest, bo niestety po stronie żydowskiej u osób takich mocno proizraelskich to jest też naturalną reakcją na ten konflikt. Często spotykam się też właśnie z negowaniem tego, czyli że co to jest właśnie, to nie jest żaden naród, oni sobie wymyślili naród. Są też takie narracje, że to, nie wiem, ZSRR wymyśliło w ogóle naród palestyński właśnie po to, żeby ten konflikt utrzymać. No, pojawiają się takie historie. Tak, no bo właśnie ja też nie lubię tego argumentu, jakby fakt jest faktem, że Palestyna dopiero miała powstać wtedy, kiedy miało powstać państwo żydowskie i państwo arabskie. Arabowie się na to nie zgodzili. Natomiast też taki argument, że nigdy nie było Palestyny, więc te osoby nie mają prawa do czucia się Palestyńczykami czy do swojej tożsamości, też uważam za kompletnie nieadekwatny i nie spotykam się, to też ja trochę żyję w bańce, bo moje środowisko w Izraelu jest takie bardzo lewicowe, propokojowe, za rozwiązaniem dwupaństwowym, za oddaniem terytoriów okupowanych, więc też jakby od razu mówię, że żyję w jakiejś tam bańce i żyję też w Tel Awiwie, który w ogóle jest raczej prolewicowy. Natomiast no, spotykałam się z taką narracją, że jak oni mogą w ogóle mówić o sobie Palestyńczycy, skoro nigdy nie było takiego kraju jak Palestyna. No to też uważam ten argument za nietrafiony. No bo nie było może kraju Palestyna, ale była ta kraina geograficzna i ci ludzie mieli prawo czuć tą tożsamość, nie wiem, powiązania z ziemią, tak. Tym terenem. Żydzi, którzy właśnie byli jakoś powiązani z tymi ruchami syjonistycznymi na początku samym, jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, to mówili, że my jedziemy do Palestyny właśnie. Przecież są nawet takie plakaty zachęcające do powrotu do Palestyny. Także dla Żydów ta kraina geograficzna Palestyna też
i też funkcjonowała również jako ojczyzna tak naprawdę ich, więc ta nazwa to jest moim zdaniem w ogóle taka drugorzędna. Teraz się mówi Izrael kontra Palestyna, tak naprawdę no Żydzi tą Palestynę też traktowali jako Izrael de facto, no wiadomo o co chodzi, no po Tak. prostu jako swoją ojczyznę, więc myślę, że z tego też wynikają takie nieporozumienia, że właśnie ludzie mylą państwo z krainą po prostu geograficzną i nie wiedzą, co kiedy powstało i tak dalej. Chcę właśnie, bo też wiele osób o tym nie wie i widzę po komentarzach u siebie na kanale, że to jest taki częsty błąd, żeby rozdzielić autonomię palestyńską od strefy Gazy, bo zaraz przejdziemy do okupacji. No i ty też właśnie pisałaś w swoich grafikach o tym, czy strefa Gazy jest okupowana, czy raczej po prostu jej granice są zablokowane, przez kogo i dlaczego, bo uwaga, nie tylko przez Izrael. I kiedy zadałaś pytanie na ten temat. Kolejna rzecz, po prostu tajemna wiedza, której nie wiadomo czemu mało kto wie o tym, tak? Dobra, więc żeby to pozbierać do kupy, jest autonomia palestyńska i jest strefa Gazy, której granice są blokowane przez Izrael i przez Egipt. I tutaj często właśnie pojawia się pytanie, kiedy mówi się o tym, że Izrael stworzył sobie w strefie Gazy getto, no to rodzi się pytanie, dlaczego Egipt nie otworzy granicy z Gazą i po prostu nie uwolni, mówiąc tutaj językiem osób, które stosują tę narrację, nie uwolni Palestyńczyków. Egipt zaczął ją blokować po atakach terrorystycznych Hamasu, w których zginęło też kilkadziesiąt chyba Egipcjan. No więc to też jest ważne, żeby wspomnieć, jakby, że blokada Gazy nie jest dyktowana chęcią realizowania planu pod tytułem czystki etniczne, tylko była jakąś odpowiedzią na ataki terrorystyczne i po prostu podyktowaną strachem przed tym, jakie będą działania Hamasu, zarówno strachem ze strony Izraela, jak i Egiptu. Strachem uzasadnionym, trzeba powiedzieć, bo po prostu przede wszystkim Hamas cały czas szmugluje broń i tunelami, które drąży podziemnymi, i to też te tunele były też celem ataków, między innymi tych majowych właśnie Izraela na strefę Gazy, i te budynki, które były burzone, często były właśnie wybudowane nad tymi tunelami i siłą rzeczy musiały po prostu być zlikwidowane. No ale tak, no właśnie to jest ciekawe, że bardzo mało osób wie o tym, że Egipt też blokuje strefę Gazy. To jest fakt mało rozpropagowany. Tak, no na twoje stories na pytanie, czy kto wiedział o tym, chyba 88 albo 92% osób odpowiedziało, że nie wiedziało. Więc... Tak, a jak się wejdzie nawet na Wikipedię pod hasło blokada strefy Gazy, to jest napisane wyraźnie, że to jest blokada nałożona przez Izrael i przez Egipt. No. Więc w autonomii palestyńskiej rządzi Fatah, a w strefie Gazy rządzi Hamas. I też bardzo ważne jest moim zdaniem, żeby to wspomnieć, bo to też umyka niestety wielokrotnie w tych narracjach, że Hamas jest uznany międzynarodowo za organizację terrorystyczną. Mało tego, kilka miesięcy temu, kiedy właśnie była ta wojna z Hamasem, bardzo często kibicowano Hamasowi, porównując nawet te działania Hamasu do powstania warszawskiego. Hit. Tak, kilka miesięcy później mamy tragedię, która dzieje się w Afganistanie, mamy talibów. No i pojawiają się zdjęcia, kiedy to przywódca Hamasu ściska sobie dłonie z przywódcą talibów. Tak. No i wtedy te osoby, które kilka miesięcy temu gdzieś tam Hamasowi kibicowały, są albo zdziwione, albo nagle się wycofują i po prostu... Znaczy, ja w ogóle nie widziałam żadnych komentarzy tych osób, które były aktywne na ten temat. Jakby zostało to moim zdaniem w ogóle przemilczane. W mediach w zasadzie polskich też nie widziałam żadnych informacji, bo kogo to interesuje tak naprawdę. Jeszcze chcę powiedzieć, zanim zapomnę, że na tym zdjęciu, to było zdjęcie sprzed kilku miesięcy, kiedy lider Hamasu gratulował talibom
jakichś tam sukcesów w swoich działaniach. Dlaczego tak dużo mówi się o łamaniu praw człowieka przez Izrael? Też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że nie powinno się o tym mówić, bo uważam, że jeżeli Izrael robi coś złego, należy o tym pisać i należy o tym mówić głośno. Nie jestem w żadnym wypadku tutaj za ukrywaniem czegokolwiek, co Izrael robi źle. Jeżeli prawa człowieka są łamane, to jak najbardziej powinno się o tym mówić, niezależnie od tego, po której stronie. Natomiast nie słyszy się w ogóle o tym, jak bardzo łamane są prawa człowieka, na przykład właśnie w strefie Gazy. I jakbyś mogła powiedzieć, bo pamiętam, że pisałaś o tym na Instagramie, jakie prawa człowieka są tam łamane? Jest raport Amnesty International na ten temat dostępny i to jest właśnie, nie wiem, czy to jest zabawne, w sumie to nie jest zabawne, to jest właśnie dziwne dla mnie, że osoby, które powołują się notorycznie na raport Amnesty International na temat łamania praw człowieka w Izraelu, nie wspominają ani słowem o tym łamaniu praw człowieka w strefie Gazy. A również jest taki raport, w zasadzie nawet jest tam napisane State of Palestine, tak, w takiej formie. No na pewno tam są łamane prawa mniejszości seksualnych, z tego co wiem, no to tam dosyć ostro są traktowani geje. Na pewno raport też dotyczył takich czystek, które zrobił Hamas po dojściu do władzy, bo oficjalnie Hamas wygrał wybory legalne, demokratyczne w strefie Gazy. Też jakby swoje naobiecywali i dużo ludzi postrzega ich jako wybawicieli, można powiedzieć, i którzy ostro będą walczyć z tym terrorem. I faktem, że w zasadzie przez działania Hamasu Izrael się wycofał ze strefy Gazy, bo wcześniej miał tam swoje bazy i tak naprawdę, no nie tylko bazy, z tego co wiem, to tam były też jakieś tam, nie wiem, sady izraelskie, teraz nie powiem dokładnie, ale wiem, że no tam też były osiedla również nielegalne, znaczy z punktu widzenia prawa międzynarodowego i faktem, że przez te ostre działania Hamasu, takie ataki terrorystyczne, Izrael się całkowicie wycofał ze strefy Gazy. No natomiast właśnie o tych czystkach, które Hamas zrobił w swoich szeregach, czyli całkowicie, mówię w swoich szeregach, czyli w szeregach palestyńskich, bo nie w szeregach swojej partii, chociaż gdyby się okazało, że tam są jacyś tam, chodzi mi o osoby, które po prostu jakoś się tam wyłamują, tak, no to ostro jakby się z nimi rozlicza. I przeciwników politycznych, no tam chyba właśnie też z Fatahu byli, no i to tam były egzekucje po prostu na ulicach, no nie wiem, że ciągnęli gościa, czy tam gości nawet, których uznali za szpiegów, po prostu mordowali ich poprzez ciągnięcie ich po ulicy w ramach publicznej egzekucji na motocyklach i w ten sposób po prostu mordowali, no to jakby jakie to są standardy, jak porównamy i że to jest jakby na porządku dziennym, znaczy nie mówię, że to się dzieje notorycznie, codziennie, bo znowu mi ktoś zarzuci. Ja też pisałam, czy mówiłam o tym, że o tym akurat z tego, co pamiętam w raporcie nie było, ale że w publicznej telewizji Al-Aqsa hamasowskiej właśnie, w strefie Gazy, no po prostu tam lecą takie kawałki antysemickie, jawnie antysemickie w programach dla dzieci. I to można sobie zobaczyć, jeżeli ktoś nie wierzy, na YouTubie po prostu możesz zalinkować. Zalinkuję. No po prostu. Jest ta piosenka, czy ten program z myszką Miki, która jest... Myszka Farfur. Jest mordowana, czy morduje Żydów i jeszcze, a właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo przypomniał mi się jeszcze jeden wątek ważny. Też wrzucałaś tam linki czy zdjęcia do filmików, czy właśnie do zdjęć dzieci, które odgrywały jakby przedstawienia w przedszkolu czy w szkole. No i są to dzieci, które, to też jakby można wszystko podlinkować, dzieci, nie wiem, w wieku szkolnym, przedszkolnym, Szkolnym bardziej, no. Które odgrywają scenki mordowania Żydów. Dzieci w przedszkolach, więc ta indoktrynacja i to, co jakby wpaja się do głów już tak
od tak malusieńkiego, od tak młodego wieku jest to przerażające. A propos łamania praw człowieka, też wiem, że no właśnie osoby LGBT, tak jak wspomniałaś, kobiety, prawie nie ma już chrześcijan w Palestynie. Dlaczego? Bo też były właśnie prześladowania chrześcijan i Hamas jednogłośnie mówi, że to ma być kraj muzułmański, nie ma tam miejsca na żadne inne wyznanie. Hamas też jakby nie kryje się z tym, że jego jedynym celem jest zniszczenie Izraela i w ogóle jakby doprowadzenie do jego całkowitej likwidacji. Zepchnięcie do morza dokładnie. Okej. Do tego nie wiedziałam tego szczegółu, ale o tym też się często zapomina, bo... Oni mają to w swoim statucie, że po prostu chcą zlikwidować Izrael i tak jak mówisz, o tym się nie wspomina, a jakby ja mówię od początku, jak można dyskutować, jak można prowadzić jakieś rozmowy z organizacją terrorystyczną, która ma w statucie po prostu zlikwidowanie Izraela. Oni nie chcą tych rozmów prowadzić po prostu, oni mają taki cel, żeby prowadzić walkę z Izraelem i oni mają też takie podejście do tego, że to jest święta walka, że to jest święta wojna, rzeczywiście. Że mają zostać męczennikami, też jest ta piosenka. Tak, jest to też oczywiście jest to narracja bardzo propagowana, czyli że jeżeli ktoś umrze, no to jest uznane czy jeżeli ktoś umrze na przykład w ataku albo w walce z Izraelem, no to jest uznane za po prostu męczennika i jakby że zginął ku chwale ojczyzny. Nie jest to coś dziwnego, jakiegoś przesadnie z punktu widzenia historii, tak, bo jakby myślę, że wszyscy to znamy, te narracje, natomiast w Izraelu raczej takiego podejścia nie ma. Oczywiście myślę, jest ta martyrologia też i że jest to walka za ojczyznę, ale jednak wydaje mi się, że ten taki szacunek do życia jest tam większy. Być może to też wynika z religii, że w islamie jednak jest duży nacisk na to właśnie męczeństwo i na to, że masz nagrodę po śmierci, jeżeli zginiesz w słusznej sprawie i tak dalej. No i stąd jest dużo tych, wciąż są chętni na to, żeby zostawać samobójcami, zamachowcami, czy zamachowcami, samobójcami, w każdym razie wiadomo, o co chodzi, dlatego, że mają obiecaną nagrodę po prostu w raju za ten czyn i wierzą w to, że to jest dobry czyn. W judaizmie nie ma czegoś takiego, po prostu nie wiadomo w ogóle, co jest po śmierci tak naprawdę i nikt nie obiecuje żadnych nagród za to, że się umrze ku chwale ojczyzny, więc wydaje mi się, że jednak religia, a już abstrahując od tego, religia tak naprawdę w dużej mierze Izrael jest państwem świeckim tak naprawdę, że ta religia jednak ma dla wielu osób tylko taki charakter tradycji, kultury, a mniej rzeczywiście religii, więc oczywiście jest też duża społeczność religijna wciąż, ale to jest jednak bardziej wyważone niż w autonomii czy w strefie Gazy, gdzie jednak ten islam ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli jest duża liczba osób mniej wykształconych i tak dalej. Też trzeba zawsze pamiętać, jak mówimy o takich tematach, że na 100% jest tam też mnóstwo osób, które tak naprawdę jedyne, o czym marzą, to pokój i ani im w głowie utrata życia dla dobra ojczyzny, po prostu chcieliby żyć tam w spokoju, mieć co jeść i być szczęśliwymi ludźmi i to jest jedyne, o czym marzą i na 1,000,000% jest tam mnóstwo takich osób, że nie wolno też takiej narracji tworzyć, że po prostu wszyscy Arabowie to terroryści, że oni wszyscy nienawidzą Żydów i tak dalej, nie? Bo to jest tak naprawdę tworzenie dokładnie identycznej narracji, tylko z drugiej strony. Tak, ja to absolutnie potępiam. Więc myślę, że zapominamy często o tym, że po dwóch stronach konfliktu są po prostu cywile, którzy chcą żyć w pokoju i chcą, żeby ten konflikt się zakończył. I też nie rozumiem w ogóle tej takiej narracji, że atakuje się na przykład Izraelczyków za działania rządu Izraela, gdzieś tam utożsamia się i stawia się na równi, że skoro coś zrobił rząd Izraela, to zrobili wszyscy Izraelczycy i też wiem, że wielu Izraelczyków i ja też personalnie byłam atakowana podczas ostatniej wojny z Hamasem za jakieś tam działania właśnie rządu izraelskiego.
czego w ogóle nie rozumiem. Tak samo jest z rządami różnych krajów, tak? Czy nawet jeżeli rząd polski coś robi, to czy to znaczy, że mamy obwiniać teraz wszystkich Polaków? No właśnie, no przecież dużo osób się nie utożsamia z Dokładnie. polskim rządem, prawda? Wręcz nienawidzi go. Dokładnie. I to samo jest w Izraelu. Mnóstwo niesprawiedliwe. Izraelczyków nie zgadza się z decyzjami rządu. I tak samo po drugiej stronie na pewno jest mnóstwo Arabów, którzy nie zgadzają się z działaniami chociażby Hamasu. Więc to jest też ważne co do na przykład ofiar samych, bo jakby cały czas powtarza się, że jest więcej ofiar po stronie palestyńskiej, ale zapomina się o dwóch ważnych To jest rzeczach. wręcz zarzut do Tak. Izraela, że o czym oni w ogóle opowiadają i tutaj nieporównywalnie więcej jest ofiar po stronie palestyńskiej. Tak, i tutaj pojawia się to pytanie, że Izrael wydaje miliony na ochronę swoich obywateli. Pisałaś w którymś ze swoich stories właśnie, że na jedną rakietę Hamasu przypadają chyba 2 pociski żelaznej kopuły, to jest system przeciwrakietowy Izraela. I chyba jeden pocisk, o ile się nie mylę, to jest $40,000. W każdym razie Izrael po prostu wydaje swoje pieniądze na ochronę cywili i ochrona cywili jest tutaj priorytetem, podczas gdy Hamas wydaje środki, które dostaje od wielu różnych krajów i organizacji na terroryzm, na stosowanie, na używanie swoich cywili jako tarczy obronnych. O tym też się nie mówi, że mnóstwo Palestyńczyków ginie z rąk Hamasu, bo na przykład rakiety Hamasu często spadają z powrotem na teren Gazy, zabijając cywili palestyńskich. I wyrzutnie rakiet są często umieszczane w terenach zabudowanych, w terenach, gdzie po prostu ludzie mieszkają, co też jest zagrożeniem. Pod szpitalami, pod szkołami, gdzie są dzieci. Tak, i właśnie składowana jest broń często w takich miejscach i stąd był zarzut właśnie do Izraela, że na przykład zlikwidował szkołę czy szpital, a tak naprawdę Izrael likwiduje miejsca, gdzie zauważa, że są cele militarne i to jest jakby celowe działanie Hamasu, że umieszcza te cele militarne w takich miejscach właśnie po to, żeby zrobić zły PR, nie? I to jest tak samo i im nie zależy na tym, żeby właśnie umierało mało ludzi, bo to dla nich też jest PR, że właśnie znowu przez Izrael zginęło tyle ludzi w strefie Gazy. I oni się jakby nie liczą z tym, nie liczą się z jednostkowymi ofiarami tak naprawdę. Dla nich to jest właśnie dodatkowy argument tak naprawdę potem używany jako amunicja słowna. Od razu disclaimer, że to w żadnym wypadku nie umniejsza cierpieniu tych ofiar, czy cierpieniu tych ludzi, ich rodzin, ale mówimy tylko o polityce Hamasu tak naprawdę, że jakby nie ma co się łudzić, że ona jest inna, to raz, a dwa, że też nie wspomina się o tym, bo ja też nie lubię wchodzić w tą narrację, bo zawsze właśnie powstają tego typu zarzuty, nie, że umniejszasz cierpieniu ofiar i tak dalej, mówiąc o tym, no ale to nie o to chodzi. Warto po prostu znać te fakty i taka sama jest tak naprawdę sytuacja w przypadku działań Izraela na terenie strefy Gazy, bo też się rzadko mówi o tym, że Izrael ostrzega cywili w strefie Gazy w przypadku ataków i nawet jak były bardzo duże cele atakowane i nawet jak był budynek właśnie telewizji hamasowskiej likwidowany, co też było takie głośne, bo to był bardzo taki dosyć wysoki budynek, jeden z wyższych, no to też było wielkie oburzenie, że jak to, że to wiesz, no dziennikarze, że to właśnie telewizja i jak to mogą likwidować, gdzie podobno tam też były jakby gdzieś tam w podziemiach czy na dole cele militarne. No to był zewakuowany w całości budynek kilka godzin wcześniej. Oni z kilkugodzinnym wyprzedzeniem uprzedzali. Tak samo było centrum handlowe też zburzone, zbombardowane. Tam nie było żadnych ludzi praktycznie. Natomiast przez to, że tam jest bardzo mało właśnie bunkrów i generalnie jakiejkolwiek ochrony dla cywili, no to ci ludzie i tak giną. Tak, no i właśnie to, co mówisz, czyli po pierwsze różnica w działaniach Izraela i Hamasu jest taka, że Izrael próbuje
zredukować liczbę ofiar, minimalizować te straty, tak. tak, co w dalszym ciągu, powtórzę to po raz kolejny, jakby każda jedna ofiara jest ważna i jakby te ofiary to są jakieś tylko liczby w statystykach. Często zapominamy, że każda jedna osoba to jest tragedia konkretnej rodziny i Izrael robi wszystko, żeby tych ofiar było jak najmniej i też chcę powiedzieć, że z tego, co się orientuję, można mnie poprawiać w komentarzach, jeśli mówię coś niezgodnego z prawdą i macie jakiś link, który by to obalał, ale z tego, co się orientuję, izraelska armia jest jedyną, która stosuje w ogóle takie praktyki, że informuje kilka godzin przed atakiem po to, żeby właśnie ewakuować wszystkich cywili, żeby tylko jakby zburzyć sam budynek bez ofiar w środku. Wydaje mi się, że żadna inna armia na świecie tego nie robi. Plus Hamas robi coś dokładnie odwrotnego, czyli stara się strzelać teraz, ich rakiety są dużo lepsze, dużo bardziej zaawansowane niż były lata temu, co było widać w maju, ale stara się właśnie, żeby tych ofiar było jak najwięcej, żeby trafić w miejsce, gdzie mieszka jak najwięcej ludzi, nie ostrzega, także o tym się też często zapomina i stawia się też taki zarzut, że ale Izraelczycy mają żelazną kopułę, a Izraelczycy, cywile, mają schrony w mieszkaniach, pomijając fakt, że nie wszyscy, ale to już zostawmy gdzieś tam na boku. No to wtedy rodzi się takie pytanie, że nie wiem, Izrael ma przepraszać, że broni swoich obywateli, czy Izraelczycy mają czuć się winni, że mają schron w mieszkaniu, jakby nie ulega wątpliwości. To jest absurdalne, ale tak jak mówisz, taka narracja się pojawia właśnie, że tak jakby Izrael, nie wiem, w ogóle nie ma o czym mówić, bo oni mają wartą te miliony kopułę i prawie, że nikt tam nie ginie. No kij z tym, że właśnie zginie tutaj jakiś 6-letni chłopiec, tutaj jakaś tam dziewczyna, tam po 2 osoby, no to tam, nie wiem ile tam zginęło, więcej niż 2 osoby zginęły w tym ostatnim konflikcie, ale na pewno dużo mniej, ale jakby tak jak mówisz, to są dramaty po prostu konkretnych ludzi, nie? I nie wiem, dla mnie to jest właśnie absurdalna retoryka, że Izrael wydaje tyle kasy na obronę cywili, dlatego zresztą w ogóle od lat tak naprawdę to jest wielki nacisk kładziony na ochronę w Izraelu przed atakami terrorystycznymi i też Karolina z kanału Israel Friendly mówiła o tym, że ona po prostu nie żyła w Izraelu w czasach, kiedy te ataki terrorystyczne były tak naprawdę na porządku dziennym, były znacznie częstsze, bo przecież jeszcze chyba w latach 90., czy nie wiem, na początku 2000, to było tych ataków terrorystycznych znacznie więcej i znacznie więcej. Wybuchały autobusy. Tak. I jakby wielu Izraelczyków pamięta te czasy i oni mają też inne podejście do tego niż właśnie współcześni ludzie młodzi, którzy już tego tak nie pamiętają, którzy tych ofiar nie znali osobiście i jakby czują się dużo bezpieczniej dzisiaj w Izraelu niż mogli się czuć ludzie, te kilkadziesiąt i ludzie, którzy dojrzewali, którzy wyrośli w tym czasie. To jest też zupełnie inna, moim zdaniem, percepcja tej rzeczywistości. Mam wrażenie, że czasami ludzie liczą na to, kiedy właśnie znowu jest jakieś wznowienie tego konfliktu, że nie wiem, Izrael powinien chyba dla wyrównania wyłączyć żelazną kopułę i jakby umarło więcej Żydów tutaj po stronie izraelskiej, to wtedy... By się wyrównało. Tak. Ten konflikt był bardziej równy, nie? I osoby siedzące przed telewizorem na kanapie z chipsami byłyby ucieszone, że tak jak gdzieś tam, nie wiem, na meczu te numerki są bardziej zbliżone do siebie. Wydaje mi się to, ja byłam w szoku. I faktycznie poczułam się przez chwilę winna, że ja mam ten schron, a gdzieś po drugiej stronie go nie ma, tylko nie rozumiem właśnie, czy Izraelczycy mają czuć się winni, że ich rząd o nich dba, a Hamas o swoich obywateli nie dba. Myślę, też widzę po Izraelczykach, że Izraelczycy bardzo często mówią właśnie o tym, że nie, my to tam nic, zobacz jacy biedni są ci Palestyńczycy. Też pisałaś o tym w swoich stories, że za każdym razem lub w większości przypadków to Izrael był atakowany
i Tak. po prostu później odpowiadał. Praktycznie za każdym razem tak jest, że Hamas atakuje, a Izrael odpowiada, ale też jakby nie ma zazwyczaj mowy w tych narracjach o tym. Nie ma zazwyczaj wspomnienia, że owszem, gdzieś tam się to pojawia czasem, jak słucham, nie wiem, w telewizji informacji, to że Hamas zaatakował Izrael, ale generalnie no na pewno na instagramowych kontach to się nie przewija, tak? No ale jeszcze chciałam o tym wspomnieć, że, bo o tym zaczęłam mówić, że właśnie spotkałam się z takim argumentem, że Izrael sobie Hamas wyhodował właśnie przez tą swoją politykę, a ja zadaję pytanie, czy Europa sobie nie wyhodowała Izraela w takim razie, bo tak naprawdę gdyby nie było takiego antysemityzmu w Europie i przed II wojną światową, a zwłaszcza podczas II wojny światowej, no to czy gdyby Żydom się tak super żyło w Europie wcześniej, no to może nie chcieliby jednak emigrować, tak? Może by nie potrzebowali mieć tego swojego państwa tak bardzo, a jednak okazało się, że nie mogą się czuć bezpiecznie nigdzie tak naprawdę. I wielu Żydów ma po prostu takie przekonanie, ja się kompletnie nie dziwię temu, bo w sumie też bym miała takie przekonanie, że to po prostu jest jedyne miejsce, że może nie jest tam super, bo właśnie cały czas jest niespokojnie i nie wiadomo co będzie i trzeba walczyć o ten kraj każdego dnia tak naprawdę i o tą ziemię, ale że nigdzie indziej nikt o nich nie zadba po prostu, że to jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie oni po prostu mają swój kraj i nikt im tego nie może już zabrać po prostu. To jest takie przeświadczenie i moim zdaniem jest niestety, ale uzasadnione w zupełności historią, więc moim zdaniem to jest strasznie butne po prostu ze strony w ogóle Polaków i Europejczyków, którzy mają takie podejście do Izraela. Dla mnie to jest kompletnie nieempatyczne właśnie podejście do Izraela i bardzo właśnie takie czarno-białe i ograniczone, bo może warto by było się właśnie uderzyć w pierś, bo oczywiście to nie jest nasza wina jako współcześnie żyjących, ale po prostu jeżeli mamy odpowiadać zbiorowo, jeżeli oczekujemy zbiorowego, nie wiem, zbiorowej odpowiedzialności Izraelczyków za politykę rządu i tak dalej, to w takim razie my odpowiedzmy zbiorowo jako potomkowie Polaków, Europejczyków i tak dalej i się bijmy w pierś po prostu, że tak się Żydów traktowało po prostu w Europie latami. A propos antysemityzmu, czy antysemityzm, czy antysyjonizm to trochę nowy antysemityzm? Moim zdaniem tak, moim zdaniem oczywiście nie chcę tutaj uogólniać, bo uważam, że merytoryczna krytyka Izraela jest zasadna często, natomiast owszem, dla niektórych antysyjonizm może nie być tożsamy z antysemityzmem jako takim, bo znam antysyjonistów Żydów, którzy nie są antysemitami, bo po prostu musieliby sami siebie nienawidzić, chociaż są też tacy, ale w wielu przypadkach uważam, że to jest zakamuflowany, świetnie po prostu antysemityzm, idealna przykrywka po prostu i akceptowana społecznie. I dlaczego tak uważam? Bo po prostu spotkałam się z ewidentnymi antysemickimi hasłami od osób, które uważały się po prostu za obrońców Palestyny. I nie wiem, czy antysyjonistów, ale jakby w trakcie rozmowy wychodziło szydło z worka i nagle wychodziły po prostu jakieś takie ostre antysemickie kawałki i to w ogóle jakieś bzdury takie totalne, wyssane z palca. Znaczy w ogóle, wiesz, wszelkie teorie spiskowe dzisiaj mam wrażenie, że są... Generalnie teorie spiskowe totalne. Żydzi są odpowiedzialni za wszelkie zło tego świata, nawet podobno pandemię też wykreowali koronawirusa, także no właśnie myślę tak jak ty, że oczywiście nie każda osoba, która mówi o sobie antysyjonista, czy gdzieś tam po prostu jest
potępia syjonizm, jest antysemitą, to żeby to też wybrzmiało, że tak nie jest. Natomiast właśnie ten antysyjonizm stał się taką doskonałą przykrywką dla wielu antysemitów, żeby mogli głosić swoje antysemickie hasła i potem powiedzieć, nie, ale to nie jest antysemickie, ja po prostu jestem antysyjonistą, więc dokładnie tak jak mówisz. Tak, na pewno te postawy się gdzieś tam przewijają i są osoby, które wykorzystują to. I to nawet, to może nie być nawet stricte antysemityzm, chociaż to się oczywiście zdarza, ale to może być też taka nieuświadomiona do końca, albo podświadoma, albo gdzieś tam przekazywana z pokolenia na pokolenie niechęć po prostu do Żydów. Niechęć, rezerwa. To niestety się cały czas w Polsce zdarza i myślę, że to, tak jak mówię, to nie musi być stricte antysemityzm taki zajadły, nie wiem, nienawidzę Żydów, tylko nie wiem, nie lubię tych Żydów, więc będę po stronie Palestyny i Ale będę atakował. najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że te osoby, które z powodu nienawiści do Żydów czy niechęci do Żydów stają po stronie Palestyny, to są często te same osoby, które na co dzień obrażają Arabów w Europie na przykład. Czy w ogóle są ksenofobami totalnymi. Więc to jest też śmieszne, że tutaj jednego dnia ktoś idzie ulicą i no nie chcę nawet cytować, ale mówi różne rzeczy na temat Arabów, no ale chyba jeszcze bardziej niż tych Arabów nie lubi Żydów, więc stanie sobie po stronie palestyńskiej, jeżeli już jest rozmowa o konflikcie. No tak, na pewno to się częściej zdarza w Polsce. Nie wiem, jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, bo wiem, że ta nagonka w Wielkiej Brytanii na Żydów podczas tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego była ogromna, że tam były po prostu i tutaj wiem, że to było też połączone właśnie wiem, że to się zdarzało, że też Arabowie właśnie mieszkający, którzy wiemy, że licznie mieszkają w Wielkiej Brytanii, wykorzystywali też to i właśnie atakowali Żydów i tam wiem, że były dosyć mocne akcje takie, no typu, nie wiem, najazdy na dzielnice żydowskie, jakieś pobicia i tak dalej, co wiem od właśnie znajomej mieszkającej w Wielkiej Brytanii, w takiej dzielnicy stricte żydowskiej, która przez to myśli poważnie o emigracji do Izraela właśnie po tym, co się tam zadziało. I to jest kolejny przykład, który ja teraz podałam przykład wcześniejszy, tak, że dlaczego w ogóle powstał Izrael, że Żydzi się nie czuli pewnie w Europie i mieli ku temu powody, a teraz sytuacja się de facto powtarza. Wielu Żydów postanawia wyjechać do Izraela, bo stwierdza, że nie ma tu czego szukać, bo po prostu taka nagonka na nas jest i nie czujemy się tu bezpiecznie, nie? Ostatnie wydarzenia właśnie też w Wielkiej Brytanii pokazały, że niewielką lekcję z Holokaustu jednak ludzie wynieśli, że wydawać by się mogło, że po tym, co się wydarzyło, już nikomu nie przejdzie przez głowę coś takiego, a okazuje się, że to cały czas tutaj jest i tylko czeka, żeby w odpowiednim momencie się pokazać. Jeszcze taki jeden zarzut się często pojawia, zresztą ja dostaję notorycznie takie komentarze, że Izrael w ogóle nie jest krajem. I też odpowiadałaś na to w swoich stories, jakbyś mogła przybliżyć, jak byś się odniosła do tego w ogóle? Jak zacząć? Aha, bo tam pamiętam, że była taka grafika, że tam był argument taki, że Izrael nie jest krajem tak naprawdę, tylko jest kolonią, tak, coś takiego. Ale generalnie ten argument, że jest właśnie kolonizatorem, się przewija często. I ten zarzut, no nie wiem, jak się do tego odnieść, no dla mnie to jest kompletnie nieadekwatne do tego, czym były kolonie i oprócz tego też się często przewija ten zarzut, że wiesz, że tak naprawdę to są biali kolonizatorzy właśnie tych tam autochtonicznej ludności i tak dalej, a zapomina się o tym, że tak naprawdę Żydzi też pochodzili z tych rejonów i de facto, jak dowodzą badania genetyczne, bardzo wielu Żydów jest spokrewnionych po prostu genetycznie z Arabami zamieszkującymi te tereny. Ci Żydzi, którzy zamieszkiwali te tereny, to z tego co pamiętam były ludy lewantyńskie i to są bardzo pokrewne tak naprawdę ludy. Więc po prostu zarzucanie jakby im, że
to są biali kolonizatorzy, to jest bzdura, bo w ogóle Żydzi tak naprawdę występują we wszystkich kolorach, bo są i czarni Żydzi, i właśnie i brązowi, i biali, także to też nie jest kompletnie zasadne. A że Izrael nie jest krajem. Znaczy, czy to komuś się podoba, czy nie, Izrael jest krajem. Jakby tutaj, bo ludzie mają często właśnie, tak jak wcześniej mówiłaś, problem, że mieszają opinie z faktami albo właśnie przedstawiają opinie jako fakty. Znaczy faktem jest, że Izrael jest krajem, który jest członkiem chociażby ONZ, ma stosunki dyplomatyczne z ponad 160 krajów, chyba 164 na ten moment, ma stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Większość krajów, które tych stosunków nie ma, są to kraje muzułmańskie. Wyjątkiem chyba tutaj jest Kuba, Wenezuela i jeszcze jeden kraj. Natomiast, żeby było śmiesznie, te kraje Kuba, Wenezuela i jeszcze jeden kraj, nie przypomnę sobie jaki, nie mają stosunków z Izraelem, ale uznają paszport izraelski. Zresztą paszport izraelski jest chyba na 24 miejscu najsilniejszych paszportów świata. I to jest taki ranking, który pokazuje, z którym paszportem najłatwiej się podróżuje bez wizy albo z wizą na lotnisku. No i tutaj można by było długo wymieniać. Jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Ma parlament, 9 milionów obywateli, także jakby można mówić, że Izrael nie jest krajem, ale no fakty są... W ogóle jeszcze wspomnijmy o tym, że aktualnie w koalicji jest partia arabska pierwszy raz w historii, że w parlamencie zasiadają też właśnie mniejszości arabskie i muzułmanie i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej są dopuszczeni do głosu, co oczywiście nie byłoby w ogóle możliwe na terenach nie tylko tak naprawdę palestyńskich, bo de facto w ogóle tych krajów arabskich ościennych. To też jest ciekawe, że tam praktycznie w ogóle, prawie że w ogóle nie ma mniejszości żydowskich na terenach tych krajów, że ci Żydzi wszyscy po prostu stamtąd uciekli. Bardzo dużo się mówi o tym eksodusie tak naprawdę Palestyńczyków, którzy musieli, dla nich to jest nakba, katastrofa, czyli jak oni musieli uciekać z tych swoich domów, byli wysiedlani często jak powstało państwo Izrael. Nie mówi się w ogóle o tych Żydach, którzy też uciekali z tych terenów palestyńskich, bo tam też byli Żydzi, oczywiście ich było mniej, ale no, nie wspomina się o nich. No i nie wspomina się o tych Żydach, którzy musieli uciec właśnie z państw arabskich. I czemu tam w ogóle nie ma Żydów w tych państwach arabskich, nie? O tym po prostu nikt nie mówi. I to znowu są dla mnie podwójne standardy, nie? Jeden z argumentów, który chyba najbardziej mnie szokuje, to jest najczęstsze zdanie, które pojawia się na temat Izraela, że Izrael to apartheid. Po pierwsze, ponad 20% mieszkańców Izraela to Arabowie. I to też się często pomija w tej dyskusji. Arabowie, którzy mają takie same prawa jak cała reszta obywateli, w tym wyborcze. Tak jak mówisz, są w rządzie, w partii, w tym momencie w koalicji rządzącej. Nie pamiętam, czy odnosiłaś się właśnie w swoich grafikach do tego samego sformułowania apartheid, bo mam wrażenie, że ono wynika po prostu z nieznajomości definicji, czym w ogóle jest apartheid. Jak ty myślisz? No na pewno apartheid się odnosi do tej polityki w Republice Południowej Afryki. Nie wiem, w jakich latach to było, teraz nie chcę też wprowadzić w błąd, ale polityki takiej jawnej dyskryminacji. Ja się spotkałam, chyba to był artykuł Konstantego Geberta w Gazecie Wyborczej, który też negował to, w sensie negował właśnie nazywanie Izraela apartheidem, twierdząc, że tak naprawdę można by też zarzucić Polsce podobne no nie wiem, sytuacje, które się zarzuca Izraelem. Owszem, Arabowie izraelscy, czyli w zasadzie Palestyńczycy mieszkający na terenie Izraela, bo oni nie lubią podobno mówić o sobie Arabowie izraelscy, to jest często używany termin przez Izraelczyków, natomiast podobno większość tych Palestyńczyków mieszkających w Izraelu i mających izraelskie obywatelstwo
woli o sobie mówić jako o Palestyńczykach. No w każdym razie oni mają w większości takie same prawa, chociaż z tego, co też słyszałam, no to mają taką większą jakąś dowolność i na przykład, nie wiem, chyba mają możliwość edukacji jakiejś na swoich zasadach też i wiem, że są takie, to nie jest polityka taka dyskryminacji oficjalna, ale przykład, jaki mi podawano, no to, że na przykład są dzielnice stricte arabskie, stricte żydowskie i w dzielnicy stricte żydowskiej mało kto sprzeda chętnie Arabowi na przykład mieszkanie. Bo to znowu są takie obawy, no nie? Jakaś jednak wzajemna, gdzieś te relacje między Żydami i Arabami na pewno są. Pewnie część osób ma jakieś przyjacielskie relacje. W każdym razie bardziej słyszę o takich elementach raczej nie dyskryminacji oficjalnej, tylko takiej bardziej wynikłej właśnie z niepewności, z takiej braku zaufania wzajemnego, które jednak narosło na tych wszystkich konfliktach i jest w sumie uzasadnione historią. Natomiast też jakby osobną sprawą właśnie jest ta autonomia palestyńska, która teoretycznie jest według Izraela no, terenami izraelskimi, ale jako autonomia no, podlega jakimś tam osobnym zasadom, no i typu jaką niesprawiedliwością jest na przykład, że Izraelczycy mogą sobie na przykład bez przepustek tam wjeżdżać w różne tereny, na różne tereny, na przykład na tereny właśnie osiedli, które są na terenie autonomii palestyńskiej, a Palestyńczycy muszą mieć przepustki do Izraela, nie mogą sobie swobodnie wjechać i tak dalej, nie? Albo na przykład osoby mieszkające w autonomii palestyńskiej nie mogą sobie studiować tak na przykład w Izraelu na uniwersytecie, nie? To takie argumenty mi podawano, więc natomiast no nie ma co jakby porównywać tego do apartheidu. Tak, właśnie o to mi chodzi, bo też w Republice Południowej Afryki, chociaż wiesz, no teraz dużo ludzi twierdzi, że w Polsce jest apartheid antyszczepionkowców, czy osób, które się nie chciały zaszczepić, więc skoro jakby już takie kryteria są, no to ja po prostu słyszałam, że jakby to słowo apartheid już można rozszerzyć na inne, jakby są jakieś tam słowa, które wchodzą do użytku i można sobie swobodnie nimi po prostu dysponować, nie? No to jeżeli jest takie podejście, no to jakby już nic nie poradzę na to, nie? Tak, no oczywiście nie chodzi o to też, żeby jeżeli jest jakaś dyskryminacja, żeby ją negować i mówić, że jest wszystko cukierkowo i pięknie, bo na pewno tak nie jest. Natomiast no właśnie o to chodzi, że jednak użycie tego słowa apartheid jest po prostu nadużycie. No, głównie to chciałam przekazać. Ostatnio się jakby postrzegam używanie słowa apartheid za takie notoryczne nadużycie w kontekście różnych sytuacji, więc widocznie teraz ma branie to słowo po prostu. A propos okupacji terenów okupowanych, których Izrael nie oddał, a powinien, to znaczy no, pewnie to jest znowu kwestia sporna, ja uważam, że powinien oddać. Natomiast no, też zadałaś takie pytanie u siebie na Instagramie, czy gdyby Izrael oddał te terytoria okupowane, to jest dobre pytanie. To czy Hamas by się wycofał, uznał Izrael i byłby pokój? No właśnie. I to jest pytanie dla mnie retoryczne. No, ja jakby znam moim zdaniem odpowiedź na nie i w tej mojej ankiecie, którą wtedy zrobiłam, jednak zdecydowana większość osób odpowiedziała, że nie. To znaczy, tak, chyba ponad 90%, co pamiętam. Tak. No więc myślę, że po prostu no, nie byłoby pokoju, bo jak wiemy, jak już mówiliśmy tutaj, w statucie ma zlikwidowanie Izraela, więc myślę, że to by nie zadowoliło. Zresztą no nie wiem, zarówno są w Izraelu ludzie, którzy uważają, że nie powinien Izrael oddawać tych terytoriów, że to jest jeden już kraj i ci Palestyńczycy powinni żyć pod rządami Izraela i tyle. No jak i są po prostu osoby po drugiej stronie, którzy uważają, że w ogóle tego kraju nie powinno tutaj być i to są tylko nasze ziemie. No i dopóki są takie osoby po dwóch stronach, no to jest właśnie ciężko znaleźć jakiś konsensus. No i jeszcze warto wspomnieć właśnie o tym, co już mówiłaś tutaj, że są osoby, które są za rozwiązaniem
znaczy jednopaństwowym i są takie, które są za rozwiązaniem dwupaństwowym, bo to rozwiązanie jednopaństwowe też, chociaż jest znacznie mniej, mówię teraz o jednopaństwowym rozwiązaniu, które by uwzględniało równość tych dwóch nacji i byłoby takim państwem. Żylibyśmy sobie wszyscy razem tutaj na jednej ziemi, Izraelczycy. Tak. Dla mnie to jest troszeczkę taka idylla. Uważam, że to jest w ogóle rozwiązanie, które się nie ma prawa sprawdzić. Ale jest na przykład taki dosyć popularny influencer, nie wiem czy znasz, Rudy Roszman. Nie znasz, to powinnaś poznać koniecznie. Tutaj wam polecam. Na YouTubie on ma bardzo dużo filmów, których mega edukuje na temat historii Izraela i to jest w ogóle, to jest super, bo on mówi bardzo przystępnie, rozmawia w ogóle, prowadzi rozmowy z przeróżnymi osobami, z Arabami, z Palestyńczykami, z w ogóle komunistami izraelskimi, wiesz, po prostu takimi już totalnymi lewicowymi, którzy właśnie chcą, żeby Izrael nie istniał i oddajmy wszystko Palestyńczykom, no bo takie osoby też w Izraelu są. No i on rozmawia z tymi wszystkimi ludźmi, w sensie zagaduje do nich na ulicy, nie wiem, organizuje jakieś tam spotkania i tak dalej. Dla mnie jest bardzo merytoryczny, przekonujący, była nawet jego rozmowa z Noamem Chomskim. Rudy Roszman uważam, że jest po prostu mega super. Właśnie on jest za rozwiązaniem jednopaństwowym, w którym Arabowie i Izraelczycy są porówni, on jakby zawsze, to jego podejście jest w ogóle często zaskakujące dla Palestyńczyków, bo rzadko kiedy się spotykają z czymś takim, że on im mówi, tak, powinniście mieć swobodny dostęp, żeby tutaj wjeżdżać do tego kraju, to jest wasza ziemia, ale to jest też nasza ziemia. I to jest ciekawe bardzo, jak on to przedstawia i jakie budzi często zaskoczenie. W każdym razie ogólnie polecam bardzo i to jest ciekawe moim zdaniem, żeby poznać właśnie inny punkt widzenia, bo rzadko tak naprawdę moim zdaniem obecny w ogóle w mediach, a on też te filmiki ma bardzo dobre jakościowo i bardzo takie obfite w merytoryczne argumenty i fakty. Dużo podaje faktów historycznych w ogóle na temat historii Izraela i ja osobiście te filmiki miałam taki okres, że po prostu jeden za drugim oglądałam z ogromnym zainteresowaniem, także bardzo polecam wszystkim. Wizja rozwiązania jednopaństwowego mi się w ogóle nie klei. Główną przeszkodą, moim zdaniem w ogóle taką pierwszorzędną jest Hamas do jakiegokolwiek pokoju. I tu nie o to chodzi teraz, żeby mówić, że Izrael w tych rozmowach pokojowych jest święty i jakby, że to jest tylko wina Hamasu. Natomiast wydaje mi się, że dopóki jest w ogóle Hamas na horyzoncie, to naprawdę nie ma o czym rozmawiać, bo nie ma do kogo mówić nawet. Natomiast jak najbardziej jestem za rozwiązaniem dwupaństwowym, za oddaniem terytoriów okupowanych, no ale tutaj też wielu Izraelczyków, którzy nawet są za tym, żeby Izrael oddał terytoria okupowane, mówimy tutaj o terytoriach po 67, no to mówią, że okej, popieram to, ale jak to logistycznie zrobić? Bo tam mieszka mnóstwo ludzi, tam są szkoły, szpitale, miejsca pracy i jakby ktoś mógłby powiedzieć, no to już jest problem Izraela, że tam budował przez tyle lat i nie oddał tego wcześniej. No ale jakby patrzeć na to już tak typowo praktycznie, no to jest po prostu ogromny problem, żeby fizycznie te terytoria zwrócić. Także tutaj się pojawia kolejna przeszkoda, jak to w ogóle rozwiązać, gdyby ktoś w ogóle się zgodził na to, żeby terytoria oddać. No i jeszcze jest kwestia takich spornych terytoriów, co do których w ogóle jest się ciężko zgodzić, żeby to oddać, bo na przykład o Jerozolimy nie chcą oddać ani Palestyńczycy, ani Izraelczycy i nie wiem, no to jest na tyle problematyczne, że ciężko sobie wyobrazić rozwiązanie tak naprawdę. Wspominałaś też w swoich relacjach, to już tak na koniec chciałam poruszyć, dlaczego po obu stronach w zasadzie gdzieś tam rulują te partie prawicowe, często też nacjonalistyczne i skąd to się bierze, że w czasach wojny, no może to być dla niektórych retoryczne pytanie, ale chciałam to poruszyć, że w czasach wojny, czy w ogóle w trudnych czasach, to właśnie takie partie zyskują na popularności.
No, w zasadzie nie tylko można powiedzieć tutaj prawicowe, ale w ogóle tutaj terrorystyczne tak naprawdę. No, myślę sobie, że jeżeli jest takie poczucie zagrożenia nieustannego, bycia celem ataku, albo poczucie, że nam ktoś coś zabiera, to rodzi takie nastroje agresywne, buntownicze, nie wiem, partie populistyczne, czy właśnie takie nastawione na konfrontację i walkę o swoje za wszelką cenę, mają większe branie niż nastawione, nie wiem, bardziej pokojowo czy na kompromisy. Myślę, że to jest też dosyć naturalne po prostu, że jak jest właśnie takie nieustanne poczucie zagrożenia, to też jest poczucie, jest potrzeba zapewnienia sobie ochrony, jakiejś silnej ręki, która zadba o nasze dobro, o nasze racje i nie wiem, będzie jakoś tam tym zarządzała, no bez patyczkowania się. Takie poczucie zagrożenia, bieda, to wszystko sprzyja też takim bardzo radykalnym poglądom. Myślę, że Netanyahu przez długi czas sobie budował na tym bardzo dużo i siebie stawiał właśnie w roli takiego wybawcy i takiego jedynej osoby, która może ochronić swoich obywateli i zresztą też wiele osób, które nawet ogólnie w innych kwestiach się z nim nie zgadza, no to mówi, no ale zobacz, Agata, przez tyle lat jednak zapewniał nam bezpieczeństwo, było dobrze, zawsze wygrywaliśmy te wojny, zawsze cywile byli chronieni, więc no jakby może w innych kwestiach się z nim nie zgadzamy, może jest skorumpowany, może to tamto, ale jednak jesteśmy z nim bezpieczni. No i on na tym sobie bardzo dużo zbudował. Więc to jest przerażające, tak jak mówisz, z drugiej strony też zrozumiałe, po prostu mechanizm psychologiczny jest taki, a nie inny. Tak samo po stronie właśnie strefy gazy może być takie myślenie właśnie, że no oni nam wywalczyli, że Izraelczycy się w końcu wycofali z tej strefy gazy, że nie ma już w ogóle Żydów w strefie gazy, no okej, blokują ich, tak, ale to teraz jest właśnie zwalone na Izrael, że zły Izrael, że ma blokadę strefy gazy, ale tak naprawdę oni wywalczyli to swoją twardą ręką, że się wycofali Żydzi ze strefy gazy. Jest strefa gazy całkowicie palestyńska. Więc można zakładać, że oni, skoro tak atakują dzielnie i mężnie ten Izrael i się nie boją, to po prostu wywalczą coś. Wywalczą wolność dla Palestyny. Dobra, myślę, że zbliżamy się do końca. Chciałabym po pierwsze zachęcić wszystkich do odwiedzania Instagrama Zuzy, bo jest rewelacyjny i nie tylko te stories dotyczące Izraela czy kultury żydowskiej, ale też wszystkie inne są mega ciekawe i myślę w ogóle osobiście, że to jest jeden z najlepszych profili na Instagramie. Jestem wielką fanką, naprawdę. No i też chciałabym taką przekazać rzecz, którą znowu też pisałaś o tym w swoich stories, że naprawdę nie musimy zajmować stanowiska w każdej sprawie, zwłaszcza, a jeżeli nie mamy wiedzy w tej sprawie, to wręcz nie powinniśmy zajmować stanowiska, bo często wydaje mi się, że zwłaszcza właśnie w czasach internetu mamy takie poczucie, że wiemy wszystko, bo coś tam wygooglowaliśmy przez 5 minut, czy obejrzeliśmy filmik na TikToku. Jesteśmy zobligowani do posiadania opinii w każdej sprawie, nawet jak nie jesteśmy pewni. A tutaj właśnie w tej sytuacji niekoniecznie powinniśmy być pewni, bo dużo rzeczy jest właśnie takich nie zero-jedynkowych, o czym mówimy w sumie od początku, nie? Że można być niepewnym, że to jest okej być niepewnym. Tak, i myślę, że też osoby, które właśnie więcej czytają i są bardziej oczytane, są mądrzejsze i tak dalej, to są częściej te osoby, które mówią nie wiem, paradoksalnie, niż osoby, które nie zgłębiają wiedzy, bo wydaje mi się, że przeczytają jakiś artykuł i już wiedzą wszystko. Przeczytają infografikę na Instagramie. Z jednej strony trudno się dziwić, bo jest tego w dzisiejszym świecie tyle, że chcemy szybkich rozwiązań i szybkich odpowiedzi. Chcemy przeczytać artykuł i wiedzieć wszystko na temat konfliktu, który trwa, nie wiem, tysiące lat. Więc z jednej strony trudno się dziwić, z drugiej no, chcemy chyba przekazać tym filmem to, że
nie jest wstydem powiedzieć nie wiem i można tak powiedzieć i nie musimy mieć opinii na każdy temat. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Spędziłyśmy razem i z widzami mnóstwo czasu. Mam nadzieję, że dotrwali do końca i że sporo z tego odcinka wyniosą i odsyłam jeszcze raz do Zuzy na Instagrama. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą rozmowę. No i mam nadzieję, że tutaj nie zostaniemy zlinczowane za naszą narrację. Moim zdaniem, mimo wszystko silącą się na jakiś obiektywizm. Darzymy sympatią Izrael i chcemy dla niego na pewno wszystkiego, co najlepsze, co nie znaczy, że nie chcemy dla Palestyńczyków wszystkiego, co najlepsze, bo myślę, że uniwersalnie jednak wszyscy ludzie po prostu powinni żyć w pokoju. Dobra. Dzięki. Fajnie, dzięki. Dobranoc. Na razie. Laila to.